A jak się dowiedziałem, ile serwis ceni sobie za zrzucenie dwóch bliźniaków, wymianę czujnika, to... A na końcu tego odcinka pokażę Wam, czym zajmowałem się w tym serwisie, siedząc w tej poczekalni i się nudząc. A nie mogę się mocno rozpędzić, bo tu jak jest przełom, nie chcę, żeby mi się spotkała kabina z barierką od balkonu, co przy Volvie i Stasie się zdarzało, tak? Wysiadam z samochodu, a to taka niespodzianka. Myślicie, że to było widać w tej kamerze? Absolutnie. Problemów z ogrzewaniem ciąg dalszy. I przytrafiła mi się parkingowa kolizja niestety. Dzień dobry w poniedziałek rano. Ja już ciągnik mam wypięty, wypiąłem się w piątek, ale to i tak nie widać, bo jest ciemno. Samochód w środku się już grzeje, szyby odparowują, karta się pomału loguje i jedziemy na serwis Mercedesa. Mamy godzinę 6, a Mercedes wysłał mi tu komunikat o wezwaniu na serwis. Serwis mam umówiony na godzinę 7, więc trzeba się pomalutku zbierać. Także jadę pierwszy raz w życiu do serwisu Mercedesa, nigdy w serwisie Mercedesa nie byłem. Jedyne serwisy ciężarowych samochodów, w jakich byłem, to Volvo i Renault. I zobaczymy, jak obsługują kierowcę w serwisie Mercedesa. Serwis macierzysty mam w Rudzie Śląskiej. Średnio na Jeża tak naprawdę nam to pasuje, bo Kraków jest, powiedzmy, że 10 czy 15 km dalej, ale do Krakowa mamy bardziej wszystko po drodze w kierunku naszych rozładunków, w kierunku naszych tartaków, załadunków i tak dalej. Dlatego jestem ciągnikiem wypięty spod naczepy, bo nie ma sensu jej tam ciągnąć tam i z powrotem, a i tak się będę musiał wypinać. Jedyne, co mi przyszło na myśl, to szkoda, że się wypiąłem, bo tak ten całym zestawem przejechał przez myjnię, ale pogoda i tak jest byle jaka, to nie wiem, czy w ogóle jest sens się myć. Zrobiłem sobie małą ściągę, bo oprócz tego małego serwisu, o który się Mercedes dopomina, to jeszcze mam parę rzeczy do sprawdzenia, a bez ściągi to przecież zajadę tam i zapomnę, o co mi chodziło. A do sprawdzenia mam jeszcze czujnik ciśnienia powietrza w prawym tylnym kole na bliźniaku, bo nie pokazuje mi powietrza. Chcę się zapytać, dlaczego nie pokazuje mi tutaj na tablecie temperatury i klocków z naczepy, tak jakby nie było połączenia z naczepą. Przede wszystkim błąd hamulca ręcznego, bo w zeszłym tygodniu nie chciał mi się spuścić hamulec ręczny. Dopiero po wbiciu biegu i takim dłuższym przytrzymaniu pedału gazu ten hamulec się zwolnił. Tam potem po dłuższym postoju ten błąd się skasował, do tej pory się nie wyświetlił, ale wiem, że z tym hamulcem u nas chłopaki też mieli problemy. Jeden chłopak miał całkowicie wymienianą tą dźwignię od hamulca, drugi kolega miał wymieniany jakiś zawór od tego hamulca, tam w cenie około 8000, ale tam ostatnimi dniami udało mu się złapać jeszcze na gwarancji i mu to wymienili. No i w sumie na razie to tyle, same pierdoły można powiedzieć, ten hamulec jedynie trzeba sprawdzić, bo to jest poważna sprawa. Z tego co wiem, olej wymieniamy w Mercedesie co 120 000, co mi się lekko w głowie nie mieści, no ale ekologia. Dobra, to zbieramy się na tą Rudę Śląską, bo przy poniedziałku rano wjechać w kierunku Katowic, w kierunku DTS-ki to też będzie nie lada wyzwanie. Przełożyłem sobie w końcu neona tego czerwonego świetlnego z Volva do Mercedesa. Znalazłem sobie dla niego miejsce. Bardzo mi się podoba, bo mnie nie oślepia, a to światło jest w sumie takie bardzo delikatne w kabinie i ta kamera i tak bardzo rozjaśnia światło dookoła, bo w sumie w kabinie to mam taką naprawdę bardzo delikatną czerwoną poświatę. Dobra, lecę na ten serwis. Samym ciągnikiem Mercedesa też jeszcze nigdzie nie jechałem, a każdy koń wypięty spod naczepy to taka trochę mała rajdówka i daje trochę satysfakcji. A bo jeszcze Wam nie powiedziałem, że przebieg Mercedesa na dzień dzisiejszy to jest 94 500 km. No i tak jakoś z przyzwyczajenia, jak człowiek jedzie samym ciągnikiem, to dużo dłużej wyprzedza niż powinien. Bo gdzieś tam w głowie jest poukładane, że dopiero mniej więcej jesteśmy w połowie naczepy, a już dawno samochód wyprzedzony. Tak wygląda jazda po drodze ekspresowej S86 od Sosnowca w kierunku Katowic o poranku. Także mam przynajmniej czas, żeby zjeść sobie śniadanie. Takie bardzo znajome mi wywrotki tutaj prawym pasem próbują koreczek ominąć. No, łobuzy łotry jedne. I dojeżdżamy do tunelu pod Spodkiem w Katowicach. Z tym tunelem związaną mam jeszcze pewną anegdotkę. Kiedyś jeżdżąc jeszcze z wywrotką wracałem z Chorzowa i tutaj pod tunelem nieoznakowana Skoda Octavia Inspekcji Transportu Drogowego mnie ściągnęła na wideorejestrator, bo tutaj w tunelu jest niby ograniczenie 70 km na godzinę, ale przed samym wjazdem do tunelu jest tabliczka, że zaczyna się teren zabudowany. W tunelu w środku jest teren zabudowany. Ja tego znaku nigdy wcześniej nie widziałem tak naprawdę i dostałem zmierzony 76 na 70, na 50 w sumie, bo teren zabudowany i
W ramach swojej pokuty zostałem pociągnięty pod spodek. Tam była taka akcja organizowana przez ITD i żeby nie dostać mandatu, musiałem przejść ścieżkę zdrowia tak zwaną, czyli symulator zderzenia, symulator dachowania i alkogogle. No i trwało to mniej więcej pół godziny i w ten sposób zaoszczędziłem w tamtych czasach około 300 i 6 punktów karnych. Jeżdżam już na Rudę Śląską z DTS-ki, 43 km od bazy i Mercedes pokazuje 18 litrów spalania. Legenda głosi, że są tacy, którym tyle Mercedes spala z ładunkiem. Być może, nie wiem. No i jestem. Kurde, nawet jakaś zewnętrzna siłownia jest. Pralka już stoi przy samym wejściu na serwis. Skręć w lewo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Serwis niby od 7, 6:58. Na 7 jestem umówiony. Czy jest tu jakiś pan na Jesteś bramie? na miejscu. Dobra, dzięki Google. Gdzie mam sobie teraz jechać? A byle gdzie. Dobra, godzina 14, od godziny 7 wyjechało przed chwilą auto z hali. Na dywaniki nawet podkładka założona. Pokrowiec też jest. Dobra, wracam na Sławków. To wyjeżdżam z serwisu, jadę do Sławkowa, będę się spinał, zadzwonię co tam dalej do roboty. Serwis ogarnięty, przegląd ogarnięty okresowy. Przy okazji załapałem się na serwis olejowy, na regulację zaworów. Wymiana oleju miała być po 120 000, ale gdzieś tu komputer przeliczył, że już najwyższy czas. Nie wiem, czy on to dopasowuje do obciążenia, z jakim jeździ samochód, czy dopasowuje, czy tam mierzy sobie jakieś parametry lepkości oleju, czy coś, czy przelicza sobie motogodziny, na których się pracuje. Bo na pewno nasza praca, nasz styl jazdy i styl pracy w mieście, w korkach, z ciężkimi ładunkami dużo bardziej eksploatuje olej i w ogóle cały samochód niż takie latanie po trasach. Wymienili mi przy okazji całą tą wajchę, ten guzik od ręcznego i wymienili mi wałek w kolumnie kierowniczej, bo mi ten samochód nieprzyjemnie stukał i takie dziwne wibracje były na kierownicy, jak się wpadło w jakieś dziury. Znużony jestem strasznie po tym serwisie, ale to najwyższy czas, żeby mi oddali ten samochód, bo już miałem tylko 8% baterii w telefonie. Byłem się zatankować i to, co mnie zdziwiło, zobaczyłem, że na skrzynce akumulatorów ten zamek, co zamyka skrzynkę, jest przesmarowany. Otworzyłem sobie skrzynkę i nawet klemy do akumulatorów są przesmarowane. Siodło jest posmarowane. W Volvie nie było takich rzeczy. Dobra, spinam się z naczepą i dzwonię, czy mam w ogóle jeszcze coś dzisiaj do roboty. Idziemy się spinać, wezmę sobie młotek. O, dobra, ja sobie tu muszę rozplątać te kable. Już się zrobił lekki Armagedon. Dobra, kable sobie przewiesiłem przez tą gumę. Z tej gumy to już tak niewiele jest. Muszę uważać, bo to ślisko mam na tym ciągniku, bo się wylał olej z hydrauliki. Tak, żeby motylek był na poziomo, jak się będzie kręcił, żeby nie haczył o zbiornik i o ramę. No i jedziemy po kolei. Dobra, idziemy palić maszynę, niech sobie bije powietrze. Kamera stoi. Dobra, zestaw pospinany. Jadę się załadować z rębką.
Tak sobie muszę wystawiać głowę przy takich ciasnych manewrach. Prawie rok czasu jeżdżę tym samochodem, a dalej nie ufam tym kamerom. Jadę załadować zrębkę, mają się dowiedzieć, czy wpuszczą mnie z tym samochodem jeszcze dzisiaj, czy ładuje się już na jutro. Ale w międzyczasie, zanim oni się może dowiedzą, to ja w tym czasie tak czy siak się załaduję, zważę, zaplandeczę. Najwyżej się odstawię, pójdę do domu, a jak nie, to jeszcze lecimy na tychy. Dobrze, to się załadowałem, jadę na te tychy. 6 samochodów już pojechało przede mną, to tam do końca limitu zostanie takie 6-8 ton mniej więcej. Wszystko zależy od tego, jaka jest zmiana i jak do tego podejdą, bo nie wszyscy chcą wpuszczać. Zdarzyło mi się już tak, że brakowało 6 ton. Wpuścili mnie do środka normalnie, ale wysypałem 1/3, 1/4 naczepy. Kazali zamykać drzwi i zresztą sobie wjadę rano, jak będzie nowy limit i nowa dostawa. Było to mega chamskie i po świńsku zrobione. Mogli mnie w ogóle nie wpuszczać, jak chcieli robić takie zagrywki, no ale teraz generalnie mniej więcej wygląda to tak, że jak jest niezwieziona dostawa, brakuje tych 6, 7, 8 ton, to mniej więcej co te 2-3 dni wpuszczają ten samochód i więcej, wtedy się to wyrówna. Także dzisiaj jest poniedziałek, także dzisiaj już sobie nadwieziemy, a gdzieś to w ciągu tygodnia trzeba będzie po prostu wyrównać tak pi razy oko. A na końcu tego odcinka pokażę Wam, czym zajmowałem się w tym serwisie, siedząc w tej poczekalni i się nudząc, ale to już jest opcja tylko dla wytrwałych, więc dajcie znać w komentarzu, kto wyczekał i wysłuchał do końca. A w międzyczasie spacerując po parkingu, bo też tam za długo na tej poczekalni wysiedzieć na tyłku nie umiałem, oglądałem sobie tą nową pralkę, z zewnątrz bynajmniej, na pewno w wersji Style Line, czy jakoś tak. Bardzo mi się spodobał fotel kierowcy, tam chyba fotel kierowcy był wentylowany, tak tylko przez szybę jak widziałem. Ale to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że ten zderzak, jak jest odcięty tak dookoła, to te drzwi są krótsze, są po prostu krótsze i w tamtym Mercedesie wystają na zewnątrz 2 schody, więc tylko 2 schody są przykryte drzwiami. Tam od spodu jest tylko taka uszczelka, ale bardzo duża dziura tam jest, więc zostawiając buty na 3. stopniu, tak jak ja to robię, wydaje mi się, że w tym Mercedesie bardzo będą mokły buty. Także jak ktoś tam buty zostawia, jeździ takim Mercedesem, a przypadkiem obejrzy ten odcinek, to też napiszcie mi o tym w komentarzu. Bo wydaje mi się, że jedyna opcja to jest na tym najmniejszym stopniu zostawiać buty u samej góry, więc to według mnie jest trochę lipne. A ogólnie to pralka jak pralka, są gusta i guściki. Jakby takie kupili i kazali jeździć, to pewnie bym jeździł. Zresztą i tak jeżdżę roburem. Znam wiele ładniejszych marek ciężarówek. Rano to chyba miałem lekki żal, w sumie, że jadę samym ciągnikiem na ten serwis, że się nie umyję, ale droga na elektrownię, droga na ciepłownię w Tychach wygląda jak poligon. Więc chyba bym się zapłakał, jakbym tu przyjechał czystym samochodem teraz. To, co jest tutaj, to i tak jest jeszcze pół biedy do tego, jak wygląda droga na terenie ciepłowni, no ale tego Wam już nie mogę nagrać, bo nie mogę. Ostatnio na elektrowni przekopywali drogę, bo jakąś rurę tam chowali w drodze. Zasypali to byle jak kamieniem, to dostało wody, napęczniało. Tu ogólnie trzeba dosyć takim stromym podjazdem sobie wjechać na elektrownię. No i generalnie kopiemy się tam w szlamie, w mule. To się dosyć fajnie rozpędzić, żeby na tą górkę wjechać. A i tak środkiem kolejny przepychamy trochę kamieni zderzakami w Mercedesie. Także dopóki idzie do góry i pcha, to pół biedy. Ale jak ktoś stanie i zacznie zjeżdżać w dół, to cały ten zderzak się wyrwie do przodu. No i dzień dobry we wtorek rano. Wczoraj udało się rozładować te tychy, zmieściłem się w limicie, wróciłem, załadowałem się na dzisiaj. I dzisiaj już pomału wjeżdżamy na elektrownię. Od 6:15 nas Wagowa wpuszczała, oni tak mniej więcej 6:20, 6:30 są na placu i zaczniemy pomału rozładunki. O dziwo nawet dostałem od razu informację, co robię dalej, także lecę sobie z tych na Wadowice. Tutaj przez rozkopany Bieruń, przez rozkopany Oświęcim. Troszeczkę czasu mi to zajmie, ale chyba i tak wstępnie nie ma się do czego spieszyć. Stoję sobie tu w korku przed Bieruniem. Widzę tam straż pożarną, policję, pogotowie chyba właśnie odjeżdża.
Na razie jest wahadło, zobaczymy. Puścili naszą stronę. No i załadowałem ten towar drugiej kategorii. Fajnie, bo tego jest mało na naczepie, tego nie trzeba rozgarniać. Niestety po przyjeździe na tartak musiałem wysłuchać żali i pretensji pana właściciela tartaku, bo samochód do odbioru tego towaru był umówiony na wczoraj. Wczoraj ten samochód miał awarię, tam się skończył zacisk w naczepie, zblokowało koło i tak dalej, to auto tu nie dojechało. Tylko problem polega na tym, że do godziny 18 ktoś miał dać znać na ten tartak, czy ktoś w ogóle dojedzie wczoraj, czy dzisiaj i o której godzinie. A dzisiaj rano też nikt nie zadzwonił, że jadę tutaj się ładować. Po prostu chyba odgórnie założone było, że skoro wczoraj było do odebrania, to dzisiaj dalej ten towar czeka. No i tu nie ma z tym problemu, bo tak było, ale problem się pojawił, bo przede mną się rozładował samochód z dużycą, z drewnem i na placu się zrobiło naprawdę bardzo, bardzo ciasno. I tak naprawdę byłem niemile widzianym gościem. Za 2 godziny jakby pracownicy przerżnęli tą dużycę na kłodę, oni by sobie to poukładali, posprzątali, to wtedy lotnisko i normalnie się fajnie ładujemy. No, ale musiałem wysłuchać właśnie żali, pretensji, ale udało się przekonać, że jakoś tak się tam poustawiam wzdłuż płotu, gdzieś tam przy tym drzewie i tak dalej, że będzie na tyle miejsca, żeby mnie załadować. No i szybki załadunek, pół godzinki i jadę. Także bywa i tak, że czasami człowiek tak naprawdę bardzo, bardzo nieświadomy przyjeżdża sobie na miejsce i musi przyjąć na klatę ciosy. Rozładowałem już u siebie na placu. Jadę jeszcze raz do Wadowic. Nie wiem tym razem po co, bo dostałem tylko SMS-a. Także okaże się na miejscu, co tam mają do załadowania na dzisiaj. Tego towaru, co go ładowałem, już więcej nie było, więc także mam nadzieję, że załaduję sobie zrębkę, to potem będę dzwonił, gdzie tą zrębkę mam zawieźć. Dzisiaj w takim niespodziewanym miejscu, bo przy cmentarzu w Bolesławiu inspektory sobie stały właśnie jak wracałem z Wadowic. Zagadany byłem przez telefon na pełnej nieświadomce, a jakiegoś dużego ruchu tutaj na tej drodze nie ma, także w ostatniej chwili zza radiowozu wyskoczył ten inspektor, także odprowadziliśmy się wzrokiem i ten pan inspektor nie wyglądał już na takiego sympatycznego, jakich spotkałem do tej pory. Bo mniej więcej 2 tygodnie temu miałem znowu kontrolę inspekcji, ale o tym Wam nie mogę niestety opowiedzieć, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Nawet mam nagrany z tego materiał, no ale niestety nie mogę. To wiem, może kiedyś. Także ja sobie tutaj po takich wioskach, po takich zagajnikach objadę tych inspektorów, bo mówię, droga jest mało uczęszczana, a szkoda mi po prostu tracić czas na kolejną kontrolę. Choć teraz myślę, że nie byłoby się do czego i tak przyczepić, bo jadę na pusto, a ogólnie wszystko jest raczej w porządku, przynajmniej tak mi się wydaje i w tej świadomości lepiej, żebym sobie żył. Dobra, to lecimy na te Wadowice, słyszymy, widzimy się potem. No to cześć, witajcie w środę rano, 6:15. Troszeczkę zajęło mi się zbieranie z samego rana, no ale nie mogłem się coś zebrać z łóżka. No do ostatniego czasu zauważyłem, że coś mi wybasto, nie chcę dochodzić do samego rana. Gdzieś mniej więcej 3:00, 4:00 nad ranem się budzę i patrzę, że
ikonka tutaj na tablecie się świeci, niby od ogrzewania, ale piec nie chodzi. Muszę sobie wstać i włączyć jeszcze raz Webasto, nie wiem co mu się porobiło. A nie miałem tego zapisanego na karteczce jadąc do serwisu i całkowicie o tym zapomniałem. Wczoraj jadąc drugi raz do Wadowic myślałem, że znowu przywiozę ten sam towar na plac. Nastawiony już byłem, że załaduję pewnie na dzisiaj, na rano i pójdę do domu. A na miejscu się okazało jednak, że pojadę sobie w inne miejsce i tak dzień skończyłem na Podkarpaciu. Wieczorem ogarnąłem się tu na naszej firmie i zacząłem sobie montować film. I zauważyłem, że przy ciemnych ujęciach takich wieczornych bardzo mam rozmazany obraz. No i wczoraj wieczorem walczyłem z tym, żeby zdjąć taką plastikową osłonę obiektywu, którą sobie tam gdzieś zamówiłem i przykleiłem. I nie wiem, przez wakacje chyba od temperatury, od słońca ona się zrobiła taka dziwnie matowa, tak jakby ten plastik takie miał jakieś mikro pęknięcia i bardzo to rozmazywało obraz. Zdjąłem tą osłonę i już widzę, że jest dużo lepsze śledzenie twarzy przez ten obiektyw, bo tam przy tym plastiku, jak była naklejona ta plastikowa osłonka, to jednak trzeba było czasami zaznaczyć miejsce śledzenia, zaznaczyć mu tą twarz, a tu widzę, że nie ma z tym problemu nawet po ciemku. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę ten obraz będzie lepszy. Zrobiłem sobie 11, to już będzie długa pauza w tym tygodniu, no bo pierwsza to była na serwisie, takie bardzo długie 3+9. Dzisiaj 11 i lecimy już do końca tygodnia, tylko że nie wiem, czy będzie aż tyle pracy na 15 godzin. No ale zobaczymy. Póki co kierunek Tenczyn, około 3 godziny jazdy. Ostatnio w Tenczynie, jak zwróciłem uwagę chłopakom, że zawiesiłem się tą belką od zderzaka, zjeżdżając tam do nich w dziurę do załadunku, na następny raz. Już w sumie w zasadzie jak stamtąd wyjechałem, to chłopaki wzięli koparkę, poprawili to, tak żeby się to już nie powtórzyło. Ostatnim razem jak tam byłem, przede mną było auto i tam chłopaki nawożą kamienia, utwardzają jeszcze teren, poszerzają troszeczkę ten wjazd, żeby łatwiej było wjechać na ten plac. Był świeżo nawieziony kamień i trochę się te koła w tym kamieniu tak topiły, zapadały. I kolega przede mną chyba troszeczkę za słabo sobie przybrał ten zakręt i naczepą się spotkał z wiatą, pod którą mają traka i była lekka akcja, żeby przesunąć tą naczepkę, ale wszystko dobrze się skończyło, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Dobra, ja piję kawę, pędzę na tartak, widzimy się na miejscu. Wjechałem na autostradę A4 i właśnie zauważyłem, że ten czujnik ciśnienia w kole mi się w końcu naprawił. Wyjechałem z serwisu w poniedziałek po południu. Na serwisie powiedzieli, że ten czujnik ma się nauczyć i żeby czekać cierpliwie, no to poczekałem poniedziałek. Wczoraj zrobiłem ponad 500 km, dzisiaj już 100 i właśnie wskoczyło ciśnienie powietrza. Bo tak naprawdę wczoraj to myślałem, że nic z tej nauki to nie będzie i że to będzie kasa wydana w błoto tak naprawdę, bo strasznie długo uczył się tego ciśnienia. A jak się dowiedziałem, ile serwis ceni sobie za zrzucenie 2 bliźniaków, wymianę czujnika, to ja bym chciał dziennie wymieniać czujnik ciśnienia i żyłbym jak pączek w maśle. No to wjeżdżamy na tartak. Może mu manuala od razu dam, bo tu jakieś błotko się zrobiło. A no elegancko, drobnym kamieniem wysypali, jest dużo lepiej niż jak tu byłem ostatnio. Fajnie to wygląda. Nawet nie jest miękko. No i elegancko. No i elegancko. Tutaj to załamanie właśnie, do którego dojeżdżam, to jest to miejsce, które ostatnio chłopaki poprawili, bo tu się zawiesiłem belką, zderzakiem z tyłu. Wszystko fajnie zrobione. W ogóle to ostatnio się dowiedziałem, że tutaj w opcjach w komputerze mam ustawienie poziomu i oprócz tego, że mogę sobie regulować poduszki odciągnika, to jak sobie kliknę naczepę, to mogę sobie podnieść poduszki w naczepie. Tak jak teraz. I teraz mam większą pewność, że sobie tą belką nie zahaczę. Funkcja niedostępna podczas jazdy. Zatrzymamy się i co? I jest. I poziomowanie. I widzę, jak się opuszcza. Dobra. Rozplandeczam, przygotowuję się do załadunku. Teraz jak chłopaki tutaj poprawili ten wjazd i ten kąt natarcia, to nie dość, że tutaj
nie haczę tutaj tą belką, to tak naprawdę lekko się tylko chlapacz po błocie przeciągnął. Teraz jest bardzo elegancko. Dobra, to zanim chłopaki poprzepinają łyżkę, przyjadą mnie tu ładować, to idę do sklepu spożywczego naprzeciwko tartaku. Ostatnio mieli tu przepyszne cynamonki. No, cynamonki kupione, przyszedłem ze sklepu, a tu już praktycznie pierwsza komora załadowana. Z tej perspektywy to Mercedes wygląda, jakby był na glebie. Dobra, to załadowane, cofnę sobie troszkę do tyłu, żeby się lekko rozpędzić, ale też bez przesady. Wbijam manuala i spróbuję po tym bocie się tu targać do góry. A nie mogę się mocno rozpędzić, bo tu jak jest przełom, nie chcę, żeby mi się spotkała kabina z barierką od balkonu, co przy Volvie i Stasie się zdarzało, tak? Dobra, ja sobie tu cofam, idę kamerę dać na górę i wyjeżdżam. Generalnie trochę błota takiego nieprzyjemnego tu jest, a ja mam szosowy bieżnik, który się nie nadaje do jazdy w takich warunkach. No. Bez stresu. W razie draki jest tu tyle sprzętu na placu, że będziemy się ratować. Kurczę, poszło tak gładko, bez najmniejszych problemów. Dobra, wyjeżdżam powolutku. No to załadowane wyjeżdżam. Cynamonki kupione. Poszedłem po jedną, kupiłem 3, bo więcej nie było. Kawa na drogę zrobiona, jeszcze sobie muszę tylko zadzwonić i zapytać się, gdzie z tym w ogóle jadę. Ja wiem, że to powinno wyglądać tak, że zanim ruszę, powinienem się dodzwonić i zapytać, co z tym towarem robimy. Ale ja na miejscu za bardzo nie usiedzę, więc jadę, będę dzwonił po drodze, a za chwilę się będę denerwował, że mi telefonu nie odbierają. Dobra, bo mnie zagadujecie. Kurczę, minuta i się dodzwoniłem, wiem wszystko. Widzę progres. No to wyjeżdżam z tych wiosek na Eskę i na ekspresówce sobie zjem na spokojnie śniadanie. Jakby kogoś ciekawiło, to 3,50 taka ogromna cynamonka kosztuje. Jechałem ze zrębką, wysiadam z samochodu, żeby otworzyć drzwi. A to taka niespodzianka. Myślicie, że to było widać w tej kamerze? Absolutnie. I teraz się zastanawiam, bo się sypałem wczoraj wieczorem dokładnie w tym samym miejscu po ciemku. Czy ten pręt tutaj tak wczoraj wystawał w nocy? Czy to po prostu jak czerpakiem wybierał, to nie zahaczył tego druta i go nie wyciągnął do góry? Także 10 cm od pręta udało się cofnąć na nieświadomce. I tak to właśnie wygląda na tym wyświetlaczu z tej cudownej kamery. Tu jest pręt. Albo w tym górnym. No teraz, jak już wiem, gdzie się patrzeć i co to jest, to już wiem, że to jest drut, ale to się tak naprawdę czarna kreska mało czym różni, jak na przykład pas od plandeki tutaj co jest, nie? Świetne są te kamery.
To rozładowane, wypauzowane, zrobiła się lekka granda, bo się okazało, że rozładowałem się nie w tym miejscu, co potrzeba, a dojeżdżając jeszcze do terminala dzwoniłem, gdzie się mam wysypać. No ale tak to jest, jak za dużo osób podejmuje decyzje dotyczące jednego tematu, a nie kontaktują się ze sobą w tej sprawie. O, może tak. Jest za słaby przepływ informacji. No to nic. Rozładowane, przyjedzie ładowarka, to sobie podrzuci. A ja lecę na bocznicę kolejową, gdzieś tam pod Leżajskiem. Mniej więcej 1,5 godzinki jazdy. Może godzina 45 w tych warunkach, bo jest po 14. To przyjmijmy, że niecałe 2 godziny na spokojnie i tyle. Dobra, dojechałem na miejsce, widzę, że jeden ekspert już tu stoi. Idę się go zapytać, czy w ogóle dzwonił po operatora i czy ktoś w ogóle wie, że my tu jesteśmy. Dobra, podobno o nas tu wiedzą, podobno za chwilę ktoś tu przyjedzie, zobaczymy, ile to za chwilę potrwa. Tak więc czas na obiadek. Dzisiaj w menu takie gotowe ziemniaczki, gosposi, talarki z boczkiem i cebulą. Do tego kotlety mielone i skoczę sobie tu do sklepiku jeszcze po jakieś buraczki w słoiku i obiad gotowy. No i właśnie wróciłem ze sklepu, a akurat podjechał operator. Nie mogłem się zdecydować. Kupiłem sobie cikłę z chrzanem, tak jak chciałem. Surówką nadwiśnicką z czerwonej kapusty z sokiem jabłkowym z firmy Orzech, tutaj z Kolbuszowej niedaleko. U nas takiego czegoś nie widziałem, to nabrałem ochoty i teraz nie wiem, z czym sobie ten obiadek zjeść. Życiowe dylematy. Nie ma kiedy nagrywać, trzeba rozgarniać. Dobra, rozładowałem się, udało się jeszcze załadować. Jadę sobie na Połaniec, ustawić się pod bramę na jutro, po godzinie 8 wjazd. Zostało mi 46 minut jazdy. Wyjeżdżony mam 9:14, żal mi troszeczkę tak marnować dychę przez te 14 minut, więc dociągnę sobie jeszcze na Połaniec i tam będę nocował. Jutro zacznę ze świeżym czasem, bo ja to nie lubię tak zostawiać tyle czasu, bo to nigdy nie wiadomo, co jutrzejszy dzień przyniesie. Dzień dobry, w czwartek rano, ja jestem na Połańcu, na stacji benzynowej Margas. 25 zł tutaj kosztuje parking dookoła pola. Tam naprzeciwko jest Biedroneczka, tutaj pola. Ja sobie tu zawsze wjeżdżam przodem. Oczywiście odwrotnie niż wszyscy tutaj wjeżdżają. Tam sobie cofam i wyjeżdżam na drogę. Większość tutaj parkuje tyłem właśnie. Ale według mnie za dużo kręcenia z tą naczepą tu jest, żeby się tu zaparkować, a tak to wjazd z drogi na wprost, potem cofnąć i wyjazd ich z głowy. Problemów z ogrzewaniem ciąg dalszy. Obudziłem się o 2:30, Webasto było wyłączone, załączyłem je sobie, poszedłem spać dalej i obudziłem się o 5:30. Chciałem włączyć Webasto i się już nie odpalało. Kontrolka się zaświecała, pochodziło 5-10 sekund i się wyłączało. Obojętnie, czy robiłem to z tego panelu na ścianie z tyłu przy łóżku, czy robiłem to z tableta, do tej pory piec się nie odpalił. Także na razie nie ma jakichś dramatycznych temperatur, żeby nie dało się tego przeżyć, ale coś mu się porobiło. Dobra, minęła godzina 7, jadę sobie do kolejki pod bramę, wjazd po 8, ale już mi się nudzi. I przytrafiła mi się parkingowa kolizja niestety. Tak sobie stoję w kolejce do bramy wjazdowej. Zacząłem omijać ten samochód, bo byłem zarejestrowany w kolejce i myślałem, że zabudowa tej solówki się kończy tak jak widzę te obrysówki tam z tyłu. A zaraz Wam pokażę, jak się to skończyło.
No, już jesteśmy po wszystkim. Tutaj mam oświadczenie, a tak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Omijałem tego Toyota i wydawało mi się, że zabudowa jest tam, gdzie są obrysówki. A nie popatrzyłem sobie w tamto lusterko, że on tutaj ma jeszcze taką windę. I tak to wygląda na moim samochodzie. Uszkodzony boczek zderzaka, halogen, lampa i cały okular dookoła. Wypadła też zaślepka od spryskiwacza z ksenona. A tak to wygląda na tej solówce. Tu odpadła obrysówka, już jest chwycona tak prowizorycznie trytytką. Lampa i podrapana tablica rejestracyjna. No i oświadczenie wypisane. Kolega już odjeżdża. Dobra, wjeżdżam na elektrownię. Całe szczęście, że nic nikomu się nie stało. Nikt nie został przejechany. Trzeba jakoś pomalutku z tym żyć. Także sprawa już zgłoszona na firmę. Mają tam podejmować sobie decyzję, czy naprawiamy to z autokasko, czy we własnym zakresie. I czekam na informację, co mam dalej robić. 4 godziny 12 minut czekałem pod bramą, czekałem na decyzję, co mam robić, bo tak naprawdę tutaj niedaleko za płotem miałem ładować jakiś towar, ale nie potrafią się dogadać. To jest jakiś nowy klient, gościu nie chce załadować bez przedpłaty. Ta przedpłata podobno idzie i dojść nie może i generalnie sytuacja jakaś jest taka na dwoje babka wróżyła, więc można powiedzieć, że mi to się czas pracy skończy, zanim oni się dogadają, więc ja sobie mam zjechać już na plac. Rozpinam się, jutro zawożę ten samochód do Rudy Śląskiej. Szkoda będzie naprawiana z autokasko. Ja się przesiadam na jakiś inny samochód, nie wiem na jaki. W slangu dowiedziałem się, że na jakąś 45, ale nie wiem, czy to chodzi o numer boczny, czy końcówka numerów, tablicy rejestracyjnej, mniejsza z tym. Nawet nie zapytałem, co to za marka, co to za samochód. Już jak to się mówi, nie chcę, to już będzie obojętnie co, no. Trzeba ponieść konsekwencje tego swojego czynu. Dobrze, że się nikogo nie przejechało, że się nic nikomu nie stało tak naprawdę. Dobrze, że to było na terenie zamkniętym, można powiedzieć, na drodze wewnętrznej. Dobrze, że trafił mi się normalny kierowca, który też nie potrzebował policji do tego zdarzenia, bo przynajmniej zaoszczędzone kupę pieniędzy i punktów karnych. Akurat zrobiło się kilka minut po 14, więc cała elektrownia wyjechała z pracy i teraz cały Połaniec będzie zakrokowany. Mimo wszystko myślę, że i tak gdzieś przed godziną 18 powinienem być na bazie. Porozpinam się i idę do domu. Dobra, to ja już dojechałem na bazę szczęśliwie. Jeszcze tylko jutro szczęśliwie trzeba dojechać do serwisu do Rudy Śląskiej. Rozpinam się, idę na halę, bo podobno skończył się już oklejać jeden Mercedes. Przesiadam się na MP4, także jutro się będę przeprowadzał i jedziemy zawieźć to auto do serwisu. Za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i do następnego. Hej! A jak już wcześniej wspominałem w trakcie filmu, teraz ten bonus dla wytrwałych. Znowu świt goni horyzont, silnik mruczy jak kot. Kawa robi robotę, zanim ruszy ten lot. Za mną kilkaset kilo, stali mój dom na kok. Gdzieś między A4 a marzeniem znów wolność woła. To jest hobby na haku, w sercu silnik, w głowie luz. Trasa kręci jak film, a każdy dzień to plus. Nie wiem gdzie dziś zasnę, może góry, może las, ale wiem, że ta droga znowu niesie nas. Od tachografu po grill, od spedycji po chill. Jedni gonią za kasą, ja za spokojem wśród pól. Bo gdy w weekend podpinam hobby, to wiem, że żyję z rodziną pod chmurką bez telefonu. Nie potrzebuję hotelu, wyczuć milion gwiazd. Mam swój dom na kółkach i czas, który trwa. Droga mnie karmi, choć czasem daje w kość, ale bez nich człowieku nie byłbym sobą. To jest coś. Mam hak, mam plan, mam czas. Baku pół baku i pełno marzeń w nas. Nie gonię nikogo, nie ścigam już, bo moja wolność to mój własny kurs. To jest hobby na haku, w sercu silnik, w głowie luz. Droga uczy, że szczęście to spokojny kurs. Nie wiem gdzie dziś zasnę, może las, ale wiem, że ta droga zawsze niesie nas. To jest hobby na haku, w sercu silnik, w głowie luz. Droga uczy, że szczęście to spokojny kurs. Nie wiem gdzie dziś zasnę, może las, ale wiem, że ta droga zawsze niesie nas.